Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zostawiliśmy za sobą góry i śnieg w Argentynie, a teraz lądujemy w zupełnie innym klimacie. Witajcie w Paragwaju. To jeden z najmniej turystycznych krajów Ameryki Południowej, totalnie niedoceniany i rzadko pokazywany. A szkoda, bo to jedno z najbardziej autentycznych i nieodkrytych miejsc w Ameryce Południowej. Są tu dżungle, rzeki, gorąco nie do zniesienia i mega spokojne tempo życia. Nie no, jest taki piekarnik, że aż ciężko chodzić w ogóle w słońcu. Nie wiem, czy Asuncion nie zostanie najnudniejszą stolicą w moim rankingu. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Siemanko, witam serdecznie z kolejnego kraju. Jestem zajechany jeszcze po wyprawie. Bienvenido en Paraguay. Witam w Paragwaju, moi drodzy. W Paragwaju będę sobie troszkę zwiedzał i dochodził do siebie po mojej nie bardzo udanej wyprawie. Nie no, wyprawa była udana. Wyprawa była bardzo udana. A tak szczytowy po prostu się nie udał przez pogodę. Nie z naszej winy. Weszlibyśmy. Po prostu pogoda nam to nie pozwoliła. Dlatego przyjechałem sobie teraz odpocząć do tego pięknego kraju, w którym jeszcze nie byłem. Paragwaj jest 151 krajem na 193 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odwiedziła w swoim życiu. No, ja już dojechałem do hotelu. Wziąłem sobie w centrum miasta, żeby mieć wszędzie blisko. Spędzę tutaj 3 dni. Pani z recepcji poleciła mi steakhouse, który jest tutaj zaraz obok hotelu. Także idę na początku na dobrego steaka. Idę jeszcze zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. O, taki basenik mam. Sirloin steak. W ogóle mam taki przeskok temperatury, że szok. Teraz 36 stopni tutaj jest. Pani mi powiedziała, jak wychodziłem z hotelu, bierz butelkę do ręki i bez wody się nigdzie nie ruszaj, bo w ciągu dnia jest ponad 40, zresztą zobaczę jutro. Jak pokazuje 38 na pogodzie, to będzie na pewno grubo ponad 40. Odczuwalna też w ogóle. Także będzie ciekawie, z takiego mrozu nagle przenieść się do takiego upału. Ale to jest taki klimacik. Bardzo mi to przypomina Amerykę Środkową. Ale ogólnie jest czysto. Poza tym śmietnikiem, który był, naprawdę jest czysto na ulicach. Idę zobaczyć jakieś pamiątki. Za dużo dzisiaj nie będę nagrywał, musicie mi wybaczyć po prostu. Jestem totalnie bez mocy. O, mam pomysł. Kupię sobie kubek do yerby i yerbę. Buenos noches. No właśnie, już chyba przyszedłem za późno, już wszystko zamknięte. Ale kupię sobie jakiś kubek do yerby i kupię yerbę i Polowi też kupię na prezent. Dobra, trafiłem, że już wszystko zamknięte. Może bym nagrał. No, ale kupię Polowi na prezent, na pewno bardzo się ucieszy, że dostanie taką fajną yerbkę z Paragwaju. Serio, muszę iść do hotelu po prostu odpocząć, bo poziom mojego zmęczenia jest po prostu na takim wystrzałowym poziomie wysokim, że aż nawet szkoda gadać. Jak tu moczem śmierdzi, to jest szok. W ogóle to miasto taka trochę... Albo może ja jestem w złym miejscu jeszcze. Ale nie jest jakoś super wesoło. Znaczy ja też teraz jestem na Old Town, to dlatego może
jest jak jest, bo jest tu też nowa biznesowa dzielnica, ale to tam pojadę jutro właśnie. Zobaczę, muszę dzisiaj w ogóle wrócić do hotelu, ułożyć jakiś plan. Bo przyjechałem totalnie bez planu i... No i tak wyszło jak wyszło, no. Także ułożę plan i jutro zaczynam nagrywać. Siemanko, witam serdecznie w moim drugim dniu w Asunción, czyli w stolicy Paragwaju. W Paragwaju, moi kochani, mieszka 7 milionów ludzi, w samej stolicy mieszka pół miliona. Właśnie jestem teraz w Starym Mieście, czyli w Old Town. Trochę pospaceruję, pokażę wam jak tutaj wygląda, a następnie mam zamiar pojechać do nowej, to znaczy nowoczesnej części miasta, tej biznesowej i zobaczyć jak wygląda to nowe centrum. W ogóle dzisiaj jest 38 stopni, w cieniu odczuwalną już pokazuje 45. No i powiem wam, że przeskok z mrozu, spania przy minus 10 do zdobywania szczytu odczuwalnych minus 30, to jest duży przeskok, bardzo duży. Nie no, jest taki piekarnik, że aż ciężko chodzić w ogóle w słońcu. Taki klimacik. No, pan churros robi. O, właśnie dowiedziałem się czegoś ciekawego. Wiecie, jak w Argentynie pije się yerba mate, oczywiście pije na ciepło, to tutaj pije się tererę. To samo, tylko na zimno. Patrzcie, oni w ogóle tutaj mają całe takie zestawy. Od razu z termosem takim do lania wody. I sobie z tym chodzą po prostu i piją to cały czas. No, magnesy kupione, o kubki też popytałem. No, może jeszcze troszkę bym stargował, ale przyjdę tutaj później, bo nie będę z nim łaził pół dnia. No i tak, jak wiecie albo nie wiecie, parę godzin stąd, za Asunción, można pojechać sobie na granicę trzech państw, czyli granicę Paragwaju, Argentyny i Brazylii, gdzie leżą wodospady Iguazu. Na wodospadach Iguazu byłem, po stronie brazylijskiej. Ale woda już tu chlapie. Pamiętam w 2020 roku, akurat miesiąc mieszkałem w Rio de Janeiro, poleciałem sobie też do São Paulo, które było całkowicie zamknięte. W ogóle nie wiem, czy jutro przypadkiem nie polecę do São Paulo. Tak się zastanawiam, bo tak jak sobie zobaczyłem, co tutaj jest z tym Asunción, to chyba nie chcę mi się tu zostawiać jeszcze jeden dzień, a i tak mam lot do Tajlandii później São Paulo, także stąd i tak muszę tam polecieć. I chyba tak zrobię. O, pieniądze wymieniają na ulicy. A wiadomo, w São Paulo na pewno będzie co zobaczyć. Jeszcze nie byłem normalnie. Byłem, jak było zamknięte wszystko, czyli mogę powiedzieć, że nie widziałem tak naprawdę. Także fajnie by było. O, muszę znaleźć jakieś miejsce fajne na obiad. Coś z polecenia jakiegoś może sobie wezmę. Tak wygląda w ogóle flaga Paragwaju. Chcę zobaczyć. Czerwony, biały, niebieski. Zastanawiam się, czy to przez ten upał jest tak mało ludzi wszędzie, czy po prostu tutaj jest tak mało ludzi. Ale jak tak patrzę, atrakcje, które tutaj są w tym mieście, no to za wiele ich nie ma, szczerze powiedziawszy. Z takich ciekawych informacji w tym mieście, to jest Asunción jest jednym z najstarszych miast w Ameryce Południowej. Jest nazywane matką miast. Podobno najbezpieczniejszym miastem w Ameryce Południowej i najtańszym. Czy najtańszym? Nie wiem. Ciężko mi ocenić, żeby było jakoś tak super tanio, ale w sumie Ameryka Południowa wcale tania nie jest. Także może jest tutaj tanio. W sumie jestem tu od, nie wiem, drugi dzień teraz. Jakoś za bardzo tego nie zauważam, że było jakoś turbo tanio. Chyba że wszędzie indziej jest już tak turbo drogo. Z takich ciekawych informacji, które mogą zainteresować parę osób, to Paragwaj
jest jednym z rajów podatkowych dla osób, które zarabiają za granicą, chcą tutaj żyć. Bardzo łatwo jest dostać tutaj rezydencję w Paragwaju. Jest to w ogóle nieskomplikowane. A dodatkowo wszystkie pieniądze, które zarabiacie za granicą, nie są tutaj opodatkowane. Czyli płacicie całe 0% podatku. Jest to raj dla ludzi, którzy prowadzą interesy za granicą, a chcą mieć tutaj swoją rezydencję podatkową na przykład, dla nomadów komputerowych, dla influencerów, którzy też prowadzą swoje biznesy za granicą, a szukają miejsca, gdzie po prostu będą mogli oszczędzać na podatkach, że tak powiem. Także jest to ciekawa opcja, ponieważ w innych krajach wszędzie tutaj dookoła podobno ten system podatkowy jest dużo bardziej utrudniony. Tutaj jest bardzo łatwy, dlatego wiele światowych firm podobno już zaczyna przenosić tutaj swoje interesy, tak jakby swoje firmy tutaj przenosić, a oczywiście wpływy są z zagranicy, czyli mają 0% podatku. Może komuś coś podpowiedziałem ciekawego tą ciekawą informacją. Ale jest tak gorąco, że się normalnie nie da zwiedzać. Co chwilę się muszę gdzieś zatrzymywać i starać się chodzić. Naprawdę, 45 odczuwalna to jest piekło. No, tutaj widać, że Hiszpanie trochę po sobie zostawili. Stare pokolonialne budynki. Hotel Arystokrata swoje lata ma. No bo patrzcie, wam źle powiedziałem, to nie jest hotel, to jest jakieś Centro Histórico. Centrum jest jakieś muzeum. No ale na pewno kiedyś to był hotel. No tak nawet wyglądało. Teraz idę na najstarszą dzielnicę, albo jedną z najstarszych dzielnic w ogóle w tym mieście. Kolorową, zaraz wam pokażę, jak fajnie tam jest. Powiem wam, że takie średnie te dzielnice tutaj. Wszędzie jakieś porozwalane budynki, porozwalane chodniki. No nie jest jakoś super. Zobaczę jeszcze jak w tej nowej części miasta. Nie chciałbym jakoś teraz już totalnie oceniać. Ale zwiedzanie dzisiaj jest bardzo ciężkie. Właśnie idę jeszcze na początku gdzieś wejść się schłodzić. Przecież udaru można dostać. Ale stare miasto jest bardzo stare. Jeszcze kawałek i będę na tej dzielnicy, do której zmierzam. No i tutaj się zaczynają te kolorowe schody, chociaż kolorowa dzielnica, ale to w porównaniu do tego, na przykład w Rio de Janeiro, właśnie te schody takie piękne, gdzie tam są różne kafelki z różnych, z wielu krajów świata. To wiadomo, to dużo mniejsza skala, ale zawsze coś ciekawego do zobaczenia. To jest koteł. Gorąco, co? Też tak myślę. Stąd biorę już Ubera i wracam na chwilę do domu Uberem, bo już niebezpieczne to jest, wam szczerze powiem. Tyle drogi tu szedłem, żeby zobaczyć parę oklejonych płytkami schodów. Poza tym nie ma tu nic. Nie polecam. Jeszcze przejść, bo dzielnia jest w miarę ciekawa, nie ma nigdzie nikogo. Wszyscy pochowani. Nie wiem, czy Asuncion nie zostanie najnudniejszą stolicą w moim rankingu z Ameryki Południowej. Właśnie, że mam jeszcze powiedzieć, jak ta dzielnica się nazywa. Loma San Jeronimo. Dobra, moi drodzy, tak jak wiecie, w każdym kraju, do którego przyjeżdżam nowym, lubię próbować smaków. I spróbuję teraz najbardziej popularnego dania, które tutaj jest. Sopa Paraguaya. Znaczy to zupa Paraguaya. Tylko co jest ciekawe, że to wcale nie jest zupa. Tylko jest to placek. Placek, który wygląda tak. Placek, który wygląda tak, a nazywa się zupa Paraguay. I czego nie rozumiecie, moi drodzy? No właśnie.
Także spróbujemy sobie, co to jest. Mamy takie kukurydziane ciasto. No jest kukurydzianym ciastem, no. Bardzo tłuste. Nie dla mnie. Za tłuste, nie smakuje mi. Ale do tego oczywiście pyszny sirloin steak. Też trochę tłuszczu tutaj jest, ale to wiadomo, tłuszczu nie będę jadł. Ale ogólnie steak jest po prostu 10 na 10. Jest tak przepyszny. Jest dobrze wysmażony. Idealnie, ja lubię takiego medium. Aha. Steki to oni potrafią robić. No i okej, zrobił się już, zrobił się wieczór, jeszcze się wieczór nie zrobił, ale zaraz będzie, wieczór musicie mi uwierzyć. Jest 19, także za niedługo będzie słońce zachodziło. Idę do miejsca, gdzie podobno mogę zjeść trochę street foodu, ale zapytałem pani w hotelu i nie potrafiła mi jasno określić, co tam będzie. Co ciekawego, pani mi powiedziała w recepcji, że oni jako tako takiego typowego street foodu tutaj nie mają, także nie wie, co mi polecić, ale no umówmy się, w każdym kraju jest jakiś street food i w każdym kraju gdzieś można czegoś spróbować. Także troszkę jej nie wierzę, może ona akurat nie je takiego jedzenia, no ale na pewno gdzieś musi być. A ja mam ochotę spróbować. Ale powiem wam, że jestem na nieciekawej dzielnicy. Ale wam coś opowiem. Chyba pierwszy raz miałem tak, że zawróciłem. Widzę sobie, zszedłem z głównej drogi. Mówię, a dobra, zobaczę, co tam jest. I nagle wszedłem na taką dzielnicę, tak patrzę, rozglądam się. Mocno nieciekawie, tak naprawdę, bardzo, bardzo nieciekawie. Patrzę, tu ktoś siedzi, tu siedzi, tu na mnie patrzą dziwnie, tu wszędzie śmieci, rozwalone budynki. Mówię tak, chyba zła dzielnia. Cyk, z powrotem na główną drogę. Nie no, ja czasem po prostu zapominam, gdzie jestem. I sobie nagle przypomniałem, że Piotrek, jesteś w Ameryce Południowej, a nie w Tajlandii. Trzeba uważać, co się robi. No. Ale to było takie śmieszne dla mnie. I rozglądam, patrzę. A dobra, może zwracam. Myślicie, że w Tajlandii jest problem z kablami? Zobaczcie, te kable to się na drogę zrzuca. Nawet się nie zabiera. Żeby coś nie walło. Przed chwilą przez takie slumsy przechodziłem, że po prostu szok. Ludzie mieszkali w takich szopach z kartonów zrobionych tylko. A tu zaraz obok tego taki budynek. Właśnie przed chwilą do mnie policja podbiła. To się pewnie zastanawiałem, co ja tu robię. I się pytają, Paragwaju? Mówię, nie, Polako. Mówię, Polako. Okej, tu pojechali. No, nie wiem, gdzie ja wszedłem, ale tak średnio on powiedział, że tu jest. Niezłe tu moje wesołe miasteczko. Ascension Eye. Średnio bezpiecznie wygląda. No, chodzę tutaj po tym deptaku, co mi pani poleciła. Jedyne, co mają do jedzenia, to popcorn albo churrosy. Także ona chyba totalnie nie szczaiła, o co mi chodzi. Nie fajnie. No jest, bo muszę wrócić tam na ten plac do centrum, gdzie wczoraj byłem. Wiecie, dlaczego tu jest to miasto określane? Pewnie dlatego, że jest bezpieczne. Ponieważ tu na każdej ulicy, praktycznie na rogu, stoi jakiś policjant. Serio, co ulicę to gdzieś stoi. Także pewnie dlatego, bo tak... Poza tym to pewnie to się musiało grubo dziać. No bo Patola to jest... nie ma co ukrywać. Widać, że jest bieda. Także... jest jak jest. Barek na ulicy. Ala. No tutaj jest bardzo fajny, bo nie mówię o tym Bar Nacional, bo też całkiem fajny. Ale
Chodzi mi o ten tutaj. Budynek 1936 roku, w którym przechowywane są szczątki, że nie szczątki, bo szczątki pewnie źle mi się tłumaczyło. Raczej pewnie prochy jakichś bohaterów narodowych właśnie z Paragwaju. Specjalny taki budynek dla nich. Ameryka Południowa, oczywiście pyszne acai, jagody acai dokładnie. Najbardziej popularne w Brazylii oczywiście. Ale widzę, że tutaj też, bo też tutaj co kawałek są. Są na takiej miejscówce, siedzę właśnie koło tego budynku. Całkiem przyjemnie tu jest. Dobra, koło parku znalazłem parę budek z jedzeniem, ale to też nie jest taki typowy street food. Jakieś hot dogi i hamburgery tylko. Że oni faktycznie tutaj nie mają czegoś takiego, albo po prostu ja nie znalazłem tego miejsca. Pewnie raczej to drugie, ale dziwne. No i siemanko. Kupiłem piękne kubki do yerba mate z prawdziwej skóry. Nie były oryginały. Cena była jak oryginał, zobaczymy. Pokażę Polowi, to zdecyduje, że to oryginał czy nie. Jeden dla niego, drugi dla mnie. Właśnie idę gdzieś jeszcze yerbę kupić. Mam nadzieję, że dobry i że się chłop cieszy. Idę mu jeszcze jakąś dobrą yerbkę do tego dokupić, bo kocha. Patrzcie, jaki samolot tu wisi. Ale czad. Jakie kółka w ogóle. Pomyśleć, że ludzie takimi latali. Albo podobnymi. To tam szli teraz z tej bramki. Okazało się, że mam locak z Asunción do Curytyby, czyli dużego tak miasta wielkiego, które jest polskim miastem Brazylii. Dużo, znaczy przynajmniej bardzo dużo Polaków tam żyje. I tam mam odebrać bagaż, nadać go znowu. Nie, czekaj. Odebrać, żeby mi go prześwietlili, nadać go znowu i kolejny lot do São Paulo. No. Jakaś płatność mi nie przychodziła, trzymali mnie na bramkach jak nie wiem. Okazało się, że skasowali mnie za bilet, a biletu nie wzięli. Znaczy nie wzięli pieniędzy i gdzieś na bramkach był problem. No i żegnam się z Paragwajem. Hej. Pewnie już nie wrócę. Pewnie nie ma po co. I lecę do Brazylii. Ale powiem wam, że cieszę się, że wracam do domu. Wreszcie trochę w nim posiedzę teraz. Znaczy nie wiem jak długo. Bo pewnie gdzieś tam po Tajlandii sobie pojeżdżę. Ale no, na razie za Tajlandię nie wybieram się nigdzie. Tak przynajmniej plany. A jak wyjdzie, to się okaże. No i bye. Kolejny przystanek Radiu. No i to jest Curytyba. 2 miliony ludzi tu żyje podobno. Ale co okropna pogoda. Leje, czarno. Ciekawe jak São Paulo będzie. No i plany były sobie pojeździć po São Paulo, po mieście. Mam całą noc i pół dnia jutro, no i na razie wieczorne wyjście się niestety nie uda. No i siemanko, pozdrawiam z Brazylii, São Paulo. Idę właśnie sobie na poranny spacerek. Zobaczyć co tutaj dziś mam w okolicach hotelu. Czasu za dużo niestety nie mam, bo autobus, który jeździ, w sumie bus, który jeździ z hotelu, jeździ co godzinę, jedzie to 20 minut, jeszcze jest to na lotnisko i niestety muszę godzinę wcześniej wyjechać. Jest jak jest. Ale to nic. Cieszę się, że do domu wracam. A chociaż nie powiem, w Brazylii bym trochę posiedział. Bardzo lubię Brazylię. Chyba najbardziej z całej Ameryki Południowej. No zaraz z tego, że wszystko pozamykane, jeszcze to siłownię chociaż zrobię.
No i tak, moi kochani, wracam do domu. No dobra. Kiedy pojadę w kolejną podróż? Nie wiem. Na pewno w kwietniu. Ale czy pojadę gdzieś wcześniej? Pewnie bardziej po Tajlandii będę jeździł. Chcemy w tym roku odwiedzić parę nowych miejsc, żeby uzupełnić jeszcze bardziej nasz przewodnik do Tajlandii. Nasza Tajlandia. Jeśli ktoś się w ogóle wybiera, to serdecznie polecam. Na pewno bardzo, bardzo ułatwi planowanie. Szczególnie to, żeby oszczędzić dużo pieniędzy na miejscu. Nie wiadomo, jak ktoś jedzie pierwszy raz czy drugi, no nie bardzo się zna, nie ma co ukrywać, a on bardzo pomoże. I tak samo jeszcze na sam koniec bardzo chciałem polecić moją książkę Moja ucieczka. Naprawdę nakład się kończy, także za niedługo pewnie będzie wyprzedany już cały. Także kto jeszcze chciałby mieć taką ładną książkę w twardej okładce, żeby sobie ustawić gdzieś na szafce i oczywiście przeczytać, bo jest naprawdę bardzo ciekawa, polecam serdecznie. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.